Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki komin, taki kołnierz wraz z możliwością nałożenia również na głowę, więc jest odpowiedni dla osób, które nie lubią czapek i z jakiegoś powodu po prostu wolą nosić takie kominy, które można wręcz nałożyć na głowę. No i właśnie to jest taki idealny projekt dla takich osób. Oczywiście nie tylko, ponieważ taki komin też warto mieć, nawet gdy jeszcze nie ma takiej zimy i można sobie po prostu założyć komin. Jeśli chodzi o konstrukcję, komin jest bardzo prosty. Tak jak widzicie, robimy go w zasadzie z jednego wzoru, tylko na końcu mamy delikatne wykończenie. Taki komin można zrobić w dwóch wersjach. Przede wszystkim w wersji grubej, ciepłej, takiej jak moja, z podwójnym tutaj wykończeniem, czyli podwójnie złożony komin, tak żeby był cieplutki i milutki. I wówczas potrzebujecie 4 motki włóczki. Jeśli natomiast chcecie zrobić sobie pojedyncze, wystarczą 2 motki i wtedy po prostu robicie sobie bez tutaj tej części zwykły, prosty, jednostronny komin. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten komin, to tak jak zauważyliście, on jest podwójny. Natomiast na końcu jest złączony i wykończony takim delikatnym ściegiem po to, żeby sobie jeszcze tutaj zaokrąglić przy głowie. Dodatkowo jeszcze na samym końcu wspominam, że to, co tutaj robię, można zrobić większe, włożyć sznurek, zamknąć i dodatkowo jeszcze związać tutaj, jeżeli macie obawy, że taki komin będzie spadać. Ale to pokazuję na końcu, ja tego nie robię, natomiast właśnie wspominam, że można takie coś zrobić. No i tak jak widzicie, komin jest bardzo puszysty, bardzo mięciutki, bardzo delikatny. Naprawdę polecam sobie zrobić. Oczywiście możecie wybrać dowolną włóczkę, ale ja polecam tą, którą ja zrobiłam, a zrobiłam z włóczki Drop Sky. Jest to włóczka, która ma w składzie alpakę, wełnę merino i trochę polamidu, ale dzięki temu, że jest polamid, nie będzie się tak rozciągał komin. W zasadzie, tak jak Wam powiedziałam na początku, jeżeli robicie mój projekt, potrzebne są 4 motki, jeżeli robicie projekt pojedynczy, jednostronny, to potrzebne są 2 motki. Ale jeśli chodzi o tą włóczkę, to pamiętajcie, że Drops robi czasami promocje, zazwyczaj właśnie na zimę i takie motki można kupić nawet 30% taniej, więc polujcie. Ja właśnie w taki sposób zapolowałam na te motki. Natomiast jeśli chodzi o kupno takich włóczek, to ja oczywiście na dole w opisie pod filmem pozostaje wszystkie dane dotyczące szydełek, jakie robię, gramów oraz nawet koloru, jakiego użyłam. I będzie mi bardzo miło, jeśli zrobicie zakupy w jednym z 2 sklepów, które podam poniżej. Będą to 2 linki afiliacyjne, dzięki którym ja mogę sobie odłożyć trochę grosika na kolejne projekty, ponieważ kupując przez te linki wspieracie moją twórczość, wspieracie mój kanał i ja dzięki temu mogę robić więcej filmów, a Wy macie włóczkę właśnie na moje projekty. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie korzystać właśnie tylko przez te linki. Oczywiście one kierują do strony, które pewnie znacie, ale tylko kupno przez kliknięcie na te linki działa w taki sposób, że ja jestem jak gdyby wynagradzana za moją pracę. Także serdecznie Wam dziękuję. Natomiast sam projekt jest oczywiście bardzo prosty, tak jak widzicie, nie sprawia trudności, robimy tylko 2 ściegi, no i używam szydełek i 6 mm i 5 mm, ale to wszystko będzie na dole w opisie. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba ten projekt. Natomiast jeśli chodzi o wzór, to on jest taki trochę nietypowy, ponieważ gdy go tak rozszerzymy w taki sposób, to on tak tutaj się fajnie prezentuje i zaciąga. Ale co ciekawe, że on później wraca do swojej formy, więc ciągle wygląda tak samo. Ja jeszcze nie wybrałam tego komina i nawet nie wiem, czy będę prała, czy jest to w ogóle konieczne, ponieważ jest to projekt na zimę, na szyję, więc nie bierze się często tak kołnierzy i czapek, więc jeszcze się zastanowię, ale prałam próbkę i próbka również wróciła do poprzedniej formy, więc nic się z nią nie stało, aczkolwiek im większy taki komin, tym lepszy. Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten wzór, no jest po prostu świetny i że spróbujecie zrobić razem ze mną taki komin. Ja oczywiście serdecznie zachęcam do subskrypcji, do polubienia filmu, no i do zostawienia komentarza. Będzie mi bardzo miło i oczywiście w ten sposób wspomożecie moją twórczość, ponieważ kanał wtedy zdobywa większe zasięgi. Im więcej łapek, im więcej komentarzy, tym większe zasięgi i tym więcej moich filmów. Także serdecznie zapraszam i oczywiście dziękuję. A tak wygląda komin przed zszyciem. Jest bardzo długi, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, ja robię go podwójnie. Chcę go wręcz
złożyć tak do środka, aby miał prawą i lewą stronę taką samą. I na to potrzebne mi są 4 motki. Jeżeli robicie z 2 motków, wówczas uzyskacie połowę mniejszy komin i oczywiście nie trzeba będzie go w ogóle wywijać. Również może być takim fajnym, luźnym kominem, nawet nie musi być kapturem. Dobrze. Jeśli chodzi o liczbę oczek, to dla tej włóczki nabrałam 120 oczek dookoła, co pozwoliło mi uzyskać szerokość około 37 cm. Myślę, że dla tej włóczki jest to odpowiednia liczba oczek. Możecie robić dokładnie tak jak ja. Jeżeli będzie za duży, można zmniejszyć liczbę oczek, za mały, można ją zwiększyć. Dlatego zawsze na początku warto zrobić próbkę, dlatego wzór pokażę Wam, jak zrobić na próbce. Jeżeli używacie innej włóczki, innego rozmiaru szydełka, również polecam zrobić próbkę, żeby dobrać odpowiednią liczbę oczek. Ok, to zaczynamy. Próbkę można wykonać z dowolnej liczby oczek, ja natomiast zawsze polecam po prostu nabierać parzystą liczbę oczek. Robimy sobie supełek podstawowy, zmniejszamy i nabiorę sobie może 16 oczek łańcuszka. Jest to tylko próbka. Pamiętajcie, że na mój komin nabrałam 120 oczek, więc jeżeli jesteście pewni, że ten rozmiar jest dobry i macie taką samą włóczkę jak ja, możecie od razu robić 120 oczek. Czyli tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, powiedzmy 16, to jest liczba oczek, na której będę pracowała. Natomiast robię jeszcze jedno oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru, jako po prostu przejście. I teraz tak, zaczynamy od drugiego oczka od łańcuszka. Odwracam sobie łańcuszek i będę pracowała na tej tutaj środkowej, tylnej pętelce. I robimy od razu nasz wzór. Czyli tak, robię narzut, wkładam szydełko w drugą pętelkę, przekładam przez pętelkę, pobieram włóczkę, przekładam przez jedną pętelkę. I teraz tak, ta pętelka tutaj będzie nam potrzebna, żeby tworzyć wzór. Czyli dokładnie robiąc następne oczko, będziemy wbijać się w tą pętelkę. Specjalnie ją tutaj pokazuję, ponieważ ta włóczka jest taka, że bardzo mało widać, ale zapamiętajcie, że ta pętelka będzie nam potrzebna. No i teraz zobaczcie, można sobie ją nawet na razie przytrzymać tutaj paluszkiem. Teraz pobieram włóczkę i przekładam przez 3. Pierwsze oczko sobie oczywiście znaczę. I teraz tak, ja jak zauważyliście, powiedziałam, że robię w okrążeniach, ale pierwszy rząd przerabiam zwykły, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o łączenie łańcuszka. Jest to po prostu wygodniejsze zrobić sobie pierwszy rząd, zanim połączymy. Jeżeli macie doświadczenie i lubicie, możecie taki łańcuszek połączyć najpierw i dopiero później wykonywać ten rząd. Natomiast ja doradzam zrobić sobie pierwszy rząd i dopiero później połączyć. Dla osób, które robią podwójny kołnierz, to też w ogóle nie będzie miało znaczenia, ponieważ te krawędzie później ze sobą połączymy. Dobra, tak jak wcześniej wspominałam, wyszukujemy tutaj tej pętelki, którą pokazywałam. Ona jest dosłownie, popatrzcie, bardzo blisko tutaj. Oczko mamy takie zaciągnięte, a z tego zaciągniętego oczka ciągnie się ta pętelka. I to jest dosłownie ta jedna pętelka, czyli nabieram na szydełko tą pętelkę. Dopiero teraz wkładam szydełko w drugie oczko, czyli w kolejne, które przerabiam. I teraz pobieram włóczkę tak, żeby przełożyć przez to oczko. Mam 3 pętelki. Pobieram włóczkę i znowu przekładam przez tylko jedną. I znowu będę później wykorzystywała znowu tylko tą jedną tutaj pętelkę. Można sobie ją przytrzymać, aczkolwiek pierwszy rząd zawsze jest ciężko zrobić, ponieważ te pętelki nie są aż tak widoczne, ale w następnych okrążeniach będzie naprawdę prościej. Zobaczcie. Ja nawet jak nie przytrzymuję, to widzę, że tu mam pętelkę taką z łańcuszka, a to jest ta pierwsza główna pętelka, do której się będę wbijał. I znowu pobieram i przekładam przez 3. I mam zrobione 2 oczka i znowu, zobaczcie, teraz nawet ją widać. Znowu wkładam szydełko w tą pętelkę i robię dokładnie tak samo do końca rzędu. Czyli wkładam szydełko, przeciągam, pobieram, przeciągam przez jedną pętelkę, pobieram, przeciągam przez 3. I znowu tutaj wkładam szydełko w poprzednią pętelkę, w następną, przeciągam przez jedną i przez 3.
Wzór wykonujemy bardzo lekko, bardzo tak luźno, staramy się nie zaciskać tych pętelek, one i tak się ładnie ułożą, więc wzór ma być puszysty, szalik ma być puszysty, więc robimy dużym szydełkiem, żeby ten wzór był taki naprawdę taki napowietrzony. Ok, i zobaczcie, przerabiamy sobie do końca, cały czas tak samo. Troszeczkę mi się pies rozchrapał, bardzo Was przepraszam. Już gdzieś go tam upominałam, ale poszedł dalej i znowu przyszedł. Ok, zobaczcie. Cały czas robimy sobie tak samo. Jeśli zauważycie, że właśnie idzie Wam taka skośna pętelka, to znaczy, że robicie bardzo dobrze. Dobrze, dokończę sobie tutaj do samego końca. Ok, zobaczcie, zostało mi tutaj ostatnie oczko do zrobienia. Tutaj widzę ostatnią pętelkę. Staramy się tutaj przebić i przerobić sobie ostatni raz. Można się upewnić, czy macie dokładnie tyle, ile nabraliście. I tak jak wspominałam, ja dopiero teraz będę łączyła ten łańcuszek, czyli wzór mam tutaj, tu jest mój przód wzoru, więc składam w taki sposób, żeby oczywiście lewa strona była do środka, a prawa na zewnątrz. Czyli te skośne pętelki mają być widać na zewnątrz. No i teraz łączymy sobie ze sobą te okrążenie. Oczywiście, jeżeli macie większy łańcuszek, upewnijcie się, że nigdzie Wam się nie zakręcił, nie zawinął. Dobrze, wypinam sobie już znacznik i dosłownie wkładam szydełko w tą pierwszą pętelkę tutaj. Pobieram włóczkę, przekładam pod nią i od razu przekładam tutaj. Teraz tak jak wcześniej wspominałam, tutaj można sobie również połączyć, dlatego nie ma znaczenia, czy łączymy łańcuszek, czy łączymy cały pierwszy rząd, ponieważ tutaj również możemy tą końcówkę sobie połączyć w taki sposób, że wyszukujemy sobie pierwszej tutaj pętelki. Tutaj mamy jeszcze jedną pętelkę, która była oczkiem brzegowym, więc taką pierwszą dużą pętelkę również przekładam tutaj pod nią i robię takie oczko ścisłe i również zaciskam. I mamy ładnie połączony pierwszy rząd, w ogóle nie widać, że jest jakaś różnica. Dobrze, słuchajcie, połączyliśmy na górze, połączyliśmy na dole. Tutaj mamy oczko łączeniowe, a tutaj mamy ostatnie oczko do zrobienia. Czyli tak, zaznaczyłam sobie na razie tutaj to ostatnie oczko z pierwszego rzędu, a to jest oczko łączeniowe i to pierwsze oczko, zobaczcie, jest łączeniowe i takie tutaj z pierwszego rzędu, jak gdyby te dwa oczka stanowią tak naprawdę jedno oczko. I zaczynamy robić wzór. Tutaj wyjątkowo zacznę jeszcze raz, natomiast później w okrążeniach będę robiła już dookoła, natomiast po połączeniu zaczynam po prostu jeszcze raz, czyli narzut, wbijam się dosłownie w te miejsce, w te pierwsze oczko, które przed chwilą połączyliśmy, w pierwsze oczko i przerabiam mój wzór. I tutaj przyda nam się również jeszcze raz znacznik. Jeszcze jeden. Warto sobie zaznaczyć, żebyście po prostu wiedzieli. I tak naprawdę mam tak, zaznaczone ostatnie oczko, małe oczko, które się zacisnęło, to jest oczko łączeniowe, to w ogóle nie bierzemy pod uwagę i pierwsze właśnie z kolejnego okrążenia. I teraz wykonujemy dokładnie tak samo ten wzór cały czas dookoła, czyli zobaczcie, wbijam się dosłownie w tą samą pętelkę, tutaj pobieramy całą pętelkę, czyli tak, pierwszą przednią i tylną, czyli pobieramy całe oczko, tylko z tyłu, pamiętajcie, jest jeszcze taka jedna tutaj pętelka, ja jej nie zabieram, więc staram się po prostu wyszukiwać całe oczko, bo gdy ją zabierzecie, być może będą właśnie większe tutaj dziurki, natomiast tutaj przez to, że nie zabieram tej pętelki, jest też taki ściek i na przykład ten ściek będzie fajny dla osób, które robią pojedynczy ściągacz, po prostu będą mieli z jednej strony taki ściek, a z drugiej taki. I dlatego pamiętajcie, żeby nie zabrać tej tylnej pętelki. Czyli tak, pobieram całą oczko, tak naprawdę, przekładam i znowu raz, przekładam, dwa i znowu wbijam się w poprzednią pętelkę, wyszukuję oczka, upewniam się, że została tutaj z tyłu ta pętelka, przekładam, raz i dwa. Tak naprawdę wzór się robi bardzo przyjemnie, później te oczka się same układają, więc ja jakoś tak szczególnie nie zwracam uwagi na to, czy faktycznie ta pętelka została, po prostu samo szydełko się pcha, żeby pobrać oczko.
cały czas tak samo dookoła. Teraz już będzie naprawdę bardzo prosto. Można włączyć film i robić kołnierz dookoła. Dojdę z Wami do końca, żeby Wam pokazać jeszcze to przejście tutaj. Czyli raz, tu. I zobaczcie, że ta pętelka, ta, którą teraz tutaj wykonuję, ona już ładnie ją widać. Jest duża, więc łatwo wbić szydełko. Nie powinno być z tym problemu. Pierwszy rząd może byłby trochę taki trudniejszy, ale już teraz pójdzie łatwiej. I dochodzę tutaj do początku. Mijam się. No i tak zobaczcie, tutaj zostało mi ostatnie oczko, to już mogę sobie usunąć znacznik. Raz i dwa. I teraz co robię? Nie łączę, tylko znowu wkładam szydełko i od razu wbijam się w to pierwsze oczko, czyli pomijamy sobie to oczko łączeniowe. I teraz już znaczniki w ogóle nie będą nam potrzebne, ponieważ robimy sobie dookoła. I zobaczcie, tutaj na początku widać tą pętelkę małą, że ona gdzieś tam została, ale później w miarę, gdy będziecie robić więcej rzędów, to w ogóle zniknie. I tak naprawdę też, tak jak mówię, dla osób, które robią tak jak ja, taki długi komin, to szeroki, to później będziemy łączyć ze sobą te krawędzie, więc w ogóle nie będzie widać tego przejścia. No i dalej robimy tak samo, cały czas ten sam wzór. Pobieramy pętelki i przerabiamy dookoła. Teraz już nie mamy żadnego łączenia, żadnego przejścia. Po prostu monotonnie wykonujemy ten sam wzór. Jeszcze przerobię sobie kilka oczek z Wami. Chcę dojść tutaj do tego sznureczka, żeby Wam pokazać następne tutaj przejście. Już jestem prawie blisko. I zobaczcie, że tutaj mamy już piękne oczka, piękne pętelki i przechodzimy płynnie dalej, bez żadnego łączenia. O, właśnie w tym miejscu. Ok. Dla mnie ten sznureczek wyznacza mi początek rzędu, czyli wiem, że mam dokładnie tutaj skończyć, wtedy ilość rzędów będzie dokładnie taka sama. No i oczywiście wykonujemy taki kołnierz na taką długość, jaką chcecie, na szerokość taką, jaką chcecie. Ja, tak jak Wam wspominałam wcześniej, nabrałam 120 oczek, ale jeżeli macie inną włóczkę, trzeba sobie po prostu zrobić taką próbkę i sprawdzić, ile takich oczek zajmuje, ile centymetrów i odpowiednio sobie przemnożyć, ile potrzebujecie centymetrów na ile oczek. Ja taką technikę liczenia już uczyłam, mam nadzieję, że oglądacie moje filmy i nie będę się tutaj powtarzać. Można to zrobić po prostu mnożąc cały czas tą liczbę oczek, a można skorzystać z metody matematycznej. Ale dzisiaj nie będzie matematyki. Dzisiaj tylko pokazuję próbkę i pokazuję, jak można zmierzyć. Oczywiście, jeżeli robicie też z innej włóczki, bądź nawet z tej, warto sobie wybrać taką próbkę, żeby zobaczyć, czy ona się bardzo rozciągnęła. Ona się może troszeczkę rozciągnąć, bo jednak jest to wełna, ale też trzeba uważać, żeby odpowiednio ją właśnie ułożyć i suszyć. Ale zobaczcie, jak ona się tutaj nawet fajnie układa i rozciąga, a później wraca do tego samego stanu. Pomimo, że ja ją tutaj naciągam, rozciągam, to i tak zawsze wygląda tak samo. Dobra, mamy gotową próbkę, więc przyszedł czas zawsze zrobić taki komin. Tak jak Wam wspominałam, ja nabrałam 120 oczek i zrobiłam sobie na długość około 70 cm. To jest około 70 cm, a tak naprawdę zrobiłam tak, żeby z czwartego motka zostało mi około 20 gramów, czyli po prostu przerobiłam czwarty motek do momentu, gdy ostatni motek ma tutaj 20 gramów, ponieważ ostatnie 20 gramów zużyję sobie na tą część łączeniową i na tą część taką zmniejszającą tutaj ten komin. Oczywiście taki komin można zrobić całkowicie wykorzystując do końca ten czwarty motek i tylko połączyć sobie
ze sobą te krawędzie, nie wykonując w ogóle tego ściegu takiego zmniejszającego, powiedzmy. Też będzie bardzo fajnie, może być zwykłym kominem. Ja natomiast oczywiście pokazuję Wam moją wersję, więc pokażę Wam, co teraz. Zobaczcie, ja tutaj sobie skończyłam mniej więcej w momencie, gdzie mam ten sznureczek, czyli tak jak Wam powiedziałam, sugeruję się, żeby była taka sama liczba rzędów. Nawet jeszcze muszę tutaj trochę dorobić. Ok, teraz jestem już prawie tutaj w miejscu, gdzie zaczynałam. No i teraz, tak jak Wam wspominałam wcześniej, składam komin na pół. Jeżeli robicie pojedynczy, nie musicie tego robić, po prostu kończycie sobie ściegiem, który Wam jest wygodniej. Można zrobić jeszcze okrążenie, na przykład z oczek ścisłych, żeby sobie ładnie wyrównać. Można na przykład, żeby zmniejszyć tutaj tą różnicę, wykonać po prostu na przykład tutaj zwykłe oczka ścisłe. Wtedy mamy pewność, że mamy kołnierz w miarę wyrównany. Na przykład, to jest jeden z pomysłów, takich pomysłów może być wiele, ale ja składam go na pół do środka, czyli tak, robimy w taki sposób, że tą krawędź, tą tutaj chowamy do środka, czyli musi tutaj nam przejść. Musimy sobie to wszystko ładnie teraz ułożyć. Ja tutaj trochę przed kamerką, więc niewygodnie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę lewa strona będzie zamknięta, w ogóle będzie jej nie widać, a komin będzie dwustronny, czyli będzie miał ten sam ścieg z przodu, co z tyłu. Ja właśnie chciałam to uzyskać. No i teraz sobie połączymy te krawędzie. Ok, czyli mam złożone w taki sposób, tak jak Wam tutaj wspominałam. Jestem trochę bliżej, więc może nie będzie widać, ale mam nadzieję całego komina, ale chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać to łączenie. Czyli tak, moim kolejnym oczkiem do zrobienia jest to, już nie korzystam z tego wzoru głównego, zmieniam wzór, czyli tak, robię narzut, wbijam się w kolejne oczko, które bym chciała zrobić i od razu wbijam się też oczko, które widzę, że jest tutaj najbliżej tej krawędzi, które mi tutaj pasuje. Teoretycznie powinniście być w miejscu, w którym zaczęliście, ale to nie jest jakoś ważne. Sznurek można schować do środka. Wybieramy sobie pierwsze oczko, które nam tutaj pasuje, które idzie w miarę równo z tym, co żeśmy tutaj zaczęli. Ja się tutaj może cofnę, czyli mam pierwsze oczko z tej strony i drugie oczko z tej strony i przeciągam włóczkę przez te dwa oczka. Następnie również przeciągnę sobie tutaj przez te dwa. W taki sposób, czyli wykonuję tak naprawdę wzór oczek ścisłych z narzutem, łącząc dwie krawędzie ze sobą. I znowu narzut, wybieram kolejne oczko z tej strony i teraz idziemy po kolei, więc musimy patrzeć, które oczko było zabrane, żebyście nie zabrali go dwa razy, żeby się nie okazało, że zamykacie dwa razy to samo okrążenie. Tu mam pierwsze wolne i tu mam pierwsze wolne, czyli przewijam się tu i przekładam i znowu przekładam przez te dwa i znowu narzut tutaj. Tu mam trochę takie brzydkie to łączenie, ale jakoś sobie tutaj poradzimy, mniej więcej się wbijemy i przerobimy sobie w taki sposób. Czyli zobaczcie, pobieramy raz jedno oczko z tej strony, raz oczko z tej strony, przekładam i można też również przekładać tutaj tą część w taki sposób, w zależności jak Wam wygodnie. Ja pracuję tutaj do tyłu, wyciągając szydełko do tyłu, tylko trzeba faktycznie sprawdzać oczka, które już są zabrane, bo wtedy po prostu braknie Wam oczek do złączenia. W taki sposób. Robimy sobie dookoła w taki sposób. Ja sobie przerobię i zaraz powiem Wam, co dalej. Ok, połączyłam sobie wszystko. Mam już złączone dwie krawędzie ze sobą. W zasadzie można by odciąć włóczkę i uznać, że jest kołnierz gotowy, ponieważ jeżeli macie odpowiednią długość, on wystarczająco już ładnie się układa, to może być ta właśnie część przednia, gdzie ładnie tutaj mamy zaokrąglone. Natomiast jeżeli chcecie sobie zrobić jeszcze takie dokładnie zwężenie, że na przykład czasami chcecie mieć z jednej strony inne wykończenie, żeby Wam mniej wiatru wiało, można sobie zrobić kilka okrążeń, dosłownie tyle, ile zostało włóczki, właśnie takim samym ściegiem, czyli oczek ścisłych z narzutem, z tym, że wbijanych w taką tylną pętelkę. Ja jeszcze tutaj nie do końca mogę Wam pokazać, ale pojawia się nam tutaj za łańcuszkiem, za tym dosłownie łańcuszkiem, taka tylna pętelka. Na początku jeszcze może i nie będzie tak widać,
bo to łączenie było tutaj takie u mnie, to pierwsze takie łączenie jest niewidoczne, ale można tutaj spróbować zrobić. Natomiast później już ten łańcuszek, tą pętelkę będzie lepiej widać. To jest taka pętelka, jak popatrzycie sobie na ten łańcuszek tutaj z tej strony, o, ten łańcuszek, który tak ładnie tutaj biegnie, to tutaj od góry widać takie pętelki. Do każdego tutaj łańcuszka. Ja już próbowałam je wyciągnąć, dlatego są takie nadciągnięte. I jeżeli będziecie się wbijać w te pętelki, to uzyskacie właśnie taki efekt, czyli tak, pobieramy włóczkę, wyszukujemy tej pętelki, przekładamy i również przez te dwie. Z tym, że tutaj całą trudnością na początku, w tym pierwszym rzędzie, będzie odszukanie tych pętelek za łańcuszkiem. I każdy taki łańcuszek, zobaczcie, ma taką pętelkę. Dosłownie tutaj. Tylko tak jak mówię, po pierwszym rzędzie ciężko ją wyznaczyć. Po drugim rzędzie już jest łatwiej. A jeżeli widzicie ten łańcuszek tu i tu, to znaczy, że dobrą pętelkę pobraliście. A zobaczcie, ten łańcuszek w następnym okrążeniu chcę zostawić, to pod tym łańcuszkiem jest właśnie ta pętelka, w którą trzeba się wbijać. I tak można robić dookoła. Ja dodatkowo zmniejszyłam sobie szydełko na 5 mm, żeby mi się lepiej tutaj pracowało. I żeby też jeszcze troszeczkę zawęzić sobie tutaj tą część. To będzie taka część od wiatru, żeby nie wiało. Tak jak mówię, można nosić go po prostu dwustronnie, w zależności od tego, jak Wam pasuje. I zobaczcie, tutaj pobieram tak pętelki, żeby zostawić ten łańcuszek. Czyli tutaj gdzieś mniej więcej. Przy drugim, przy trzecim okrążeniu już te pętelki są lepsze, ładniejsze. Dobrze. Słuchajcie, w taki sposób można zrobić dookoła kilka rzędów, ile dosłownie chcecie. Ja przejdę jeszcze raz tutaj i pokażę Wam, co dalej i zrobię sobie tak dookoła. Ok, przerobiłam sobie całe pełne okrążenia. Jest to wyzwanie znaleźć te pętelki, ale doszłam do wniosku, że można też robić oczka ścisłe w tej tylnej tutaj pętelce. Nie musicie wyszukiwać takiej ostatniej, tej trzeciej za, ale gdy wbijecie się na przykład w tą od oczka, wówczas też będzie ładny ściek, tylko będą takie pojedyncze fale. Ja już pokazywałam kiedyś taki ściek przy wykończeniach bardzo często, więc mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę pomysłów na to wykończenie też może być mnóstwo, dlatego że można sobie zrobić taki, tak jak powiedziałam Wam na początku, zwykły ściągacz ze słupków reliefowych. I zobaczcie, tutaj mam takie brzydkie, no przejście mam, natomiast teraz już lepiej widzę te pętelki. Zdecydowanie wiem, że to muszę zostawić i tutaj z tyłu jest pętelka. I takich, słuchajcie, okrążeń możecie zrobić dowolnie, w zależności ile potrzebujecie, ile macie włóczki. Możemy sobie cały czas dookoła robić takie wykończenie, pobierając tą pętelkę. I jeżeli widzicie, że zostają Wam pełne łańcuszki, całe takie łańcuszki tutaj, to znaczy, że pobieracie tutaj dobrą pętelkę. I cały czas, zobaczcie, dookoła teraz już jest zdecydowanie prościej. Prościej je znaleźć. Tak jak mówię, pracuję tym mniejszym szydełkiem. No i takich okrążeń możecie zrobić dosłownie ile potrzebujecie, ile chcecie. Ja przyrobię kilka i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ok, zrobiłam sobie kilka rzędów, dosłownie niewiele. To jest chyba około tutaj 3 cm. Natomiast jeśli chcecie, możecie sobie zrobić więcej, wręcz nawet zrobić sobie też taki tutaj tunel i później go również zszyć, ponieważ można sobie tutaj włożyć jakikolwiek sznurek, oczywiście zostawić sobie przestrzeń też otwartą, żeby można było go zaciągnąć i jeszcze właśnie w tym tunelu schować sobie sznurek, dzięki któremu na przykład jak Wam będzie coś spadać z głowy, żeby zaciągnąć i mieć właśnie taki komin po prostu mega już ściśnięty, żeby właśnie nic nam tutaj nie dostał się żaden wiatr. Natomiast ja postanowiłam, że zostawię sobie tak na razie. Myślę, że tyle wystarczy. Nie będę robiła tego komina, nie będę robiła tutaj tylko sznurka. Dla mnie jest odpowiednio, nic mi tutaj już nie spada z głowy. Więc jeżeli jesteście pewni, że to już koniec, odcinam sobie tutaj
odcinam sobie włóczkę. No i oczywiście w ostatnim oczku tutaj można sobie zrobić jeszcze kilka oczek ścisłych. A już ostatnie okrążenie, znaczy ostatnie oczko zacisnąć i zamknąć okrążenie. No i włóczkę oczywiście sobie trzeba tutaj przepleść igłą i schować do środka. No i słuchajcie, w zasadzie to by było tyle. Mam nadzieję, że komin Wam się spodoba. Można go wyprać, ale nie trzeba. Myślę, że tutaj nie jest to jakoś ważne. Tak fajnie się też on rozkłada, układa, ale tak jak Wam wspominałam wcześniej, on po prostu wraca do swojej poprzedniej formy. Także mam nadzieję, że komin Wam się podoba. Komin może być dwustronny, zarówno noszony tutaj od tej strony głowy, jak i od tej, w zależności od tego, jak bardzo ma się wiatr dostać bądź nie. Ja Wam już serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście zapraszam na pozostałe moje filmy. Pozdrawiam. Pa, pa.